i jedziemy na granicę. Zobaczymy, co tam będzie. Czy wypuszczą? Bo mieli trochę czasu na to, żeby mnie prześwietlić i żeby Hanie prześwietlić. Najbardziej to się boimy o Hanie. Ale gość jak mnie wtedy zapytał na pierwszym odcinku: o, a pan w Afganistanie był? Pan tu był, pan tu był? Pan wojskowy może? Nie wojskowy, no co pan? Orle Kazachski. Pokaż, jaka jest pogoda. Pogoda w Mińsku poprawiona. Moi drodzy, nowy dzień, nowe możliwości. Zobaczcie, co kupiliśmy wczoraj w sklepie w Mińsku. O, poszliśmy do supermarketu, mówi do Hani: patrz, jaka fajna czekolada. Na nasze to sam z 6 czy 7 zł, nie? Sparmak, firmy Sparmak. Milka mleczna z orzechami. No taka napompowana. Patrzę, taka gruba, fajna. No to bierzemy. Ja później patrzę na opakowanie, a tam 70 gram tabliczka. Czujecie to? Poczułem się trochę oszukany. Patrzcie na gramaturę. Twarożek na śniadanie. Hanna, możesz tutaj pomóc mi troszkę? Powiem ci, że dłoni mi brakuje. Twarożek daktylowy. O smaku daktylowym, ale obstawiam, że to jest, no to jest taki ala zwykły twaróg, no i jakieś tam daktyle pewnie. No tak. I pewnie jest słodziutki. Rób test. Ja się zakochałam w białoruskich twarogach. No, wybór jest ogromny. U nas takich smakowych twarogów nie ma wiele. Spoko. A słodziutki? Słodziutki bardzo. No widzisz. Śniadaniowy. Dobry. No te twarogi tutaj są pyszne. I to jest koszt jakieś tam złoty 70. Pychota. Patrzcie na to. Rachunek za hostel. Ten super drogi, który wyszedł w sumie 222 zł. W przeliczeniu na złotówki. Zatrzymaj, keep before crossing the border. Zatrzymaj dowód zapłaty za hostel, zanim przekroczysz granicę. Ciekawe. Po co? Jeszcze w 2000 roku Wielki Teatr Opery i Baletu Białoruski, utworzony w 1933 roku, widniał na banknocie 100 rubli białoruskich, moi drodzy. Niestety już się to zmieniło. Banknoty się zmieniły i wizerunki na banknotach się zmieniły. Pawły remontują, ale w życiu jest tak, że żeby ktoś podróżował, ktoś musi działać tutaj, remontować, ktoś musi podróżować. No i tak się tworzy kultury, tak się tworzy świat. Nie wszyscy muszą robić to samo. Ale nawiązując jeszcze, moi drodzy, do teatru opery i baletu, trzeba zaznaczyć, że na Białorusi jedną z ważniejszych rozrywek również jest cyrk, który gdzieś tam w przebitkach w poprzednim odcinku się przewinął. Nie wiem, jak daleko jest cyrk, jeśli będzie blisko w miarę, to się przejdziemy, pokażę wam. Z przyjemnością wziąłbym udział w tego typu wydarzeniu, jednak brakuje na to nieco czasu. Najtańszy bilet, jaki kiedykolwiek kupiłem na przedstawienie, to było w Lwowie na operetkę. I kosztował, moi drodzy, uwaga, 11 zł. Myślę, że na Białorusi nie będzie aż tak tanio. Zweryfikowane między 16 a 30, czyli te ceny jednak wbrew pozorom są bardzo niskie. 16 rubli to jest około 18 zł, to jest praktycznie, no kurczę. No to jest warte uwagi, jak będziecie w Mińsku. Pomyślcie o tym. 16 zł, najtańszy bilet. 18, przepraszam, 18. To niżej 2 dych. Ktoś mógłby zapytać: kierowniku, czemu tak tanio? Skąd artyści pieniądze biorą na tworzenie sztuk, jeżeli jest tak tanio? Ja myślę, że dotowana jest tutaj opera, bo w Polsce bardzo drogie bilety są. Po 150, nie? Po 150 zł, no. Czasami mogą być za 80 zł. Tak. Rozmawiamy sobie z Hanią na temat tego, że tak fajnie tutaj w ogóle w mieście to wszystko działa, nie jest takie rozwalone, nie jest brudno, ludzie naprawdę szanują się. Oczywiście jest to strach przed tym, żeby nie zostali zamknięci w tiurmę, czyli do więzienia, ale też brakuje imigrantów, którzy no, można powiedzieć, troszkę dewastują. Tak lekko powiedziane. Idziemy na dół. Czy wyobrażacie sobie, że metro w Mińsku jest dość płytkie?
10 metrów pod ziemią, no tak do 17. Najgłębsza stacja ma 25 metrów głębokości, czyli relatywnie płytko. Moi drodzy, byliśmy tutaj u towarzysza Lenina. Tam sobie stoi, bacznie odpoczywa. W poprzednim odcinku, więc polecam nadrobić. Teraz udajemy się na dworzec centralny, żeby zakupić bilet na pociąg. I ciekawe, czy kilka godzin przed wyjazdem pociągu będzie bilet, czy nie będzie. Jeśli nie będzie, to będzie trzeba kombinować autobus. Jeśli na autobus też biletu nie będzie, a tak może się zdarzyć, no to będzie trzeba kombinować marszrutkę. No Tomek dzwoni do mojego przełożonego. I dzwonię do pani przełożonego, że przyciągamy wyjazd o 2 tygodnie. Serce Mińska, dworzec centralny, proszę ja was tutaj, oszklony elegancko, otworzony w 62. Ciekaw jestem jak wygląda, bo dworce też mają swój charakter, swoje serce. Naprzeciwko dworca brama Mińska, taki powiedziałbym łuk triumfalny białoruski. No idziemy. Nowoczesny dworzec. Trochę mnie zaskoczyło, bo myślałem, że będzie w starym stylu. No więc bilety już mamy. Pociąg będzie jechał 3 godziny. 3 godziny, Haniu? 3 godziny. 3,45. 3,45 jednak? A, czyli jedziemy tym dłuższym, bo jest taki, który jeszcze jedzie 3 godziny. W każdym razie cena biletu na osobę to jest 26 rubli białoruskich, czyli można powiedzieć, że około 30 zł. Hotel Sawiecki. Hania, pójdziesz zapytasz jaka cena za nocleg? Proszę. Hania dobrze mówi po rosyjsku. Bez niej to te odcinki by nie miały sensu. Ona jest najlepsza. Hania wjeżdża. Ciekaw jestem ile tutaj przy dworcu ile powiedzą. To jest chyba cennik. Komnata. Tak jakby tanio. Ogólnie 127 rubli. Tak na szybko zapytana pani. 127, ale tam były tańsze, znacząco tańsze w tym cenniku. Niemniej jednak jest to taniej niż my zapłaciliśmy, bo my zapłaciliśmy nam 175 rubli białoruskich, więc tu w samym centrum warto przyjść, zapytać w takim klimatycznym budynku. Tam, gdzie my jesteśmy, to jest Urban Hostel, no jest super drogo, jest bardziej, tak powiedziałbym, no klimatycznie. Chociaż no w pokoju, za który zapłaciliśmy w przeliczeniu na polskie złotych 222 zł, nie było łazienki w pokoju, więc tutaj na pewno ta łazienka już by była, więc bardziej komfortowo. Przy dworcu handlowym jest taka restauracja Wasiliki. Proszę. To jest właśnie tutaj, nie tutaj, to po tej stronie Wasiliki. Dobra. Tak domowa. Wasiliki. Ciepłe dania, czeka się 40 minut, ale ja uważam, że oni to szybciej robią, więc będzie gicior. Szefowa zawsze głodna. Od kiedy pamiętam, to zawsze to największy problem. Bo Tomek generalnie zawsze łączy takie 2 posiłki w jedno. Albo śniadanie z obiadem, albo obiad z kolacją. No bo jest taniej. Tanio.
To najważniejsze. Kuchnia białoruska jest bardzo podobna do naszej, ale te smaki są, powiedziałbym, inne. Podobne, ale inne. I może placki Hanna. Ojejku, jak to dobrze wygląda. O matko święta. Ja chyba zapieczone blinczyki. Blinczyki. Na początek idzie herbatka z sokiem wiśniowym, tymianem i pomarańczą. Intensywny zapach tymianu, ale nigdy nie piłem tymianu z sokiem z wiśni. Taka idealna zimowa herbata, ale aromatyczna. Jedzonko przyszło dosłownie po 17 minutach, miało być po 45. Pośpieszyli się. Pyza, którą znamy z Polski, zwana cepelinem, tutaj na Białorusi. Boczek, farsz mięsny, prawdopodobnie świnka, dużo koperku, wyrazisty, przyjemny smak. Pyzy, proszę zobaczyć. Haniu, co masz na talerzu? U mnie mamy draniki z kurkami, bo tutaj bardzo dużo kurek jest. Mam wrażenie, że wszystko można z grzybami i kurkami zjeść. I to są takie nasze placki ziemniaczane. Nasze placki ziemniaczane z sosem śmietanowym. No próbuj. Ciekaw jestem opinii. Pyszne, takie delikatne. Bardzo dobre. Smacznego. Jeden minus to fakt, że jedzonko przyszło takie, no nie było ciepłe. Więc to jest ewidentnie minus. A placki ziemniaczane z sosem śmietanowo-kurkowym wyśmienite. Takie jedzonko kosztowało 47 dolarów, chciałem powiedzieć dolarów. Boże, nie hrywien, tylko rubli białoruskich. To jest na nasze jakieś ponad 50 zł. O, prawie mnie zamknęłaś. Jedziemy. Patrzcie, jaka galeria w Mińsku. O, żurawina mi utknęła z tej herbatki. Patrzcie, ile ludzi. Ruble wydają białoruskie. Pojedli, popili, a teraz jeszcze chwileczkę pozwiedzamy. Mamy godzinkę do pociągu, więc spróbuję jeszcze wam coś pokazać ciekawego i opowiedzieć o Mińsku. O, stadion Dynamo. Jedziemy na plac Zwycięstwa. Zobaczcie, po ile chlebek w przejściu do metra. 2,40, czyli 2,70 zł, 3 zł, 2,80, 3 zł, taki ciemny 3 zł. Cena elegancka. Kupuję bilet, pani do mnie mówi, że mam kopiejki. Te, monety. A ja, że kolekcjoner monet z różnych części świata, to mówi, że tak trzymam w dłoni, mówię, że nie mam. Wiedząc, że ona by mi je po prostu zarekwirowała. Zobaczcie, jakie piękne monety. Z każdej podróży trzeba coś przywieźć. Plac Niepodległości. Takie solidne rondo. Plac Zwycięstwa. Monument odkryty w 1954 na cześć wygrania ZSRR nad Niemcami w czasie II wojny światowej. Achtung, nimm dich in acht Partisanten. Proszę bardzo, walki trwały. Pomnik ten ma na celu uhonorowanie wszystkich, którzy polegli. I tutaj zobaczcie, na ścianach są wypisane imiona i nazwiska osób, które poległy. Białorusi bardzo dużą wagę przywiązują do pokazania, jaką są silnym narodem. A to jest z drugiej strony dobre, bo to wzmacnia. To łączy, wzmacnia. To prawda, ale no jest bardzo dużo. Nigdy nie widziałam tylu czołgów na metr kwadratowy tyle w Białorusi. I cały czas jakichś żołnierzy. To prawda, ta technika wojskowa jest mocno widoczna. Tak. Tutaj możecie zobaczyć wojska byłego Związku Radzieckiego, Białorusinów, Rosjan w czasie walki z Niemcami podczas II wojny światowej. Wchód w lager
Od lat 20. XX wieku funkcjonowały przymusowe obozy pracy w Związku Radzieckim, gdzie przewiniłeś albo złapali cię, więc pracowałeś na rzecz Związku Radzieckiego i rzecz jasna, te łagry zaczęły upadać w 91 roku, 91, kiedy doszło do rozpadu związku. Wyłaniamy się z podziemi, żeby naszym oczom ujawnił się monument zwycięstwa Związku Radzieckiego nad Niemcami. Dobra, często mi mówicie: kierowniku, nazywasz faszystów faszystami, nazywasz nazistów nazistami, a powinieneś mówić bezpośrednio. To byli Niemcy. No i byli Niemcy. Podwig naroda, czyli nic innego, jeśli się nie mylę, ktoś może nie poprawić, to nic innego jak progres narodu. A tutaj bezśmiertny, czyli, Boże, wyleciało mi z głowy, nie jak ktoś umiera, ale ta pamięć, jak on umrze, to nie z nim nie umiera, tylko ona pozostaje. Wiecznie płonący ogień. Ta płaskorzeźba jest dość ciekawa, zauważcie. Lenin, żołnierze, kobiety, robotnicy, z tyłu technika militarna, czyli wojska, wszelkiego rodzaju broń, wszystko co honoruje oddane trudy w tejże walce. Jaka cisza, jaki spokój. Wracamy na wokzał, czyli dworzec kolejowy. Zauważyliśmy, że na Białorusi nie ma, tak jak w Polsce od niedawna, głośnej muzyki, że ktoś idzie z jakimś radiem, boomboxem czy czymś i po prostu mega głośno słucha muzyki bez słuchawek. Tutaj tego kompletnie nie ma, ale zobaczymy w pociągu, bo w Polsce, no w pociągu to jest dramat, jak ktoś tak robi. Albo w komunikacji miejskiej, no. Ktoś, kto głośno rozmawia albo po prostu ogląda przez telefon. Tomka sobie ogląda na przykład bez słuchawek, no dramat. Dramaturgia. Tutaj tego nie ma. Tutaj tego nie widzimy. A na Ukrainie jak byliśmy, to było nagminne. Tak, zdecydowanie. Że no muzyka niestety, słuchana bez słuchawek. Tak, i niestety trzeba powiedzieć, że w Polsce też nasi sąsiedzi przywieźli to, co mają w swoim kraju. Tak. A tutaj spokój, cisza i... jest tak przyjemnie. На телефон поступает звонок от незнакомого человека, который сообщает, что ваш родственник или близкий человек попал в беду, попал в КТП, совершил преступление, попал в больницу. Oj! Słuchajcie, jesteśmy na dworcu. Tutaj pani, której przodkowie pochodzą spod granicy, na granicy praktycznie, z rejonów, których niegdyś należały do Polski. O czym wspominałem na wcześniejszych odcinkach, moi drodzy. Od razu zagadała, mówi, co tam mogę wam pomóc po polsku, takim naprawdę dobrym, wyśmienitym językiem polskim. A my będziemy jechać narodowymi liniami do Brześcia. Taki ładny pociąg. Całkiem zapchany. Ja tu muszę podsumowanie zrobić tego, że kolej w Białorusi jest bardzo wygodna. Tania, czysta, wygodna, cicha. Jedziemy prosto z Mińska do Brześcia i pociąg praktycznie się nie zatrzymuje. Jedziemy bezpośrednio 3 godziny, a to jest około 400 km. Więc powiem wam szczerze, że naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, ale pamiętajcie też, że jest coś takiego jak elektryczna kolej. Dobrze mówię, Hania? Pani mówi elektryczka. Elektryczka. No i ta elektryczna też jest zarąbista ze względu na to, że możesz przemieszczać się pomiędzy małymi miasteczkami. A to już jest taka międzymiastowa, która na długie dystanse. Bardzo pozytywne doświadczenie.
Dojechali Państwo do Brześcia. Zapraszamy do wyjścia. Proszę nie zapomnieć swoich bagaży. Proszę nie zapomnieć sobie dwóch-palca. Passenger, Habile. Słoneczko, kiedy wracamy do Polski, słońce wyszło. Ole grzeje, aż miło. Jesteśmy już w Brześciu. Taksóweczka zamówiona. Za 5 rubli i jedziemy na granicę. Zobaczymy, co tam będzie. Czy wypuszczą? Bo mieli trochę czasu na to, żeby mnie prześwietlić i żeby Hanie prześwietlić. Najbardziej to się boimy o Hanie. Ale gość, jak mnie wtedy zapytał na pierwszym odcinku o tym, co mówiłem: o, a pan w Afganistanie był? Pan tu był, pan tu był. Pan wojskowy może? Ja mówię, nie wojskowy. No co pan? Przecież ja nie wojskowy. Ciekaw jestem jednak, czy uda się bez problemów wydostać. I przyznam szczerze, że przez cały wyjazd troszkę mnie to bolało. Znaczy bolało. Miałem to z tyłu głowy, mam to z tyłu głowy aktualnie. No i zobaczymy, jak to będzie. Hanula, a ty jak czujesz? Będą jakieś przypały? Nie, myślę, że przejedziemy bez problemu. Bez problemu? Pójdzie smooth. Szybka zmiana koszulki, żeby na granicy nie poznali. Tak, cieplutko. Plecaki bierzemy. No dobrze, więc rozłączam się, słyszymy się po drugiej stronie, mam nadzieję, że już w Polsce. I co, trzymajcie kciuki, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy było czegoś się obawiać. Jestem przeciekawy. Po białoruskiej stronie nawet toalety są, zobaczcie, jaki długi wąż. Po polskiej stronie ludzie mówili, że po 12 godzin stali w takim korku, a tutaj nie wiem ile, ciężko mi powiedzieć, ale też jest długi, to są dla busów, dla autobusów. Dobry dzień. Pełna ignorancja, już nie mówię dzień dobry. W każdym razie no, próbujemy się troszkę wedrzeć tam na sam przód i wiecie, po prostu nie czekać, tylko się wbić, przeskoczyć i tyle. Zobaczcie, jaki ten wąż. No w autobusach to też lipa, bo no tam w autobusie jest 50 miejsc, 55, wszystkich muszą przewertować, więc to też nie jest tak szybko. Najlepiej to osobówka i na takiej osobówce szybciutko przeskoczyć, pach, pach. Piekło kobiet, po tej stronie, Polsza. Dobra, moi drodzy, będę się rozłączać, bo już widać granicę, a przypały nie chcemy mieć, nie? To nie fan. Po stronie białoruskiej okazuje się, że jest trudno. Zobaczcie, to są wszystkie auta, które czekają już ponad dobę. To jest Hania. To ze strony polskiej, ale jak to słabo to wszystko idzie. Kurczę, przyznam szczerze, że naprawdę nie mam pomysłu. Sytuacja jest naprawdę skomplikowana, ciężka, dramatyczna, bym powiedział. Ci ludzie idą na przykład wbijać do autobusu i tak, jako ciekawostka, tam w prywatnych autach chcą 10 dolców od łebka, autostopu chyba nie ma. Znaczy chyba, ja uważam, że wszędzie jest. A tutaj w autobusie chyba 40 zł za przejechanie tylko granicy, uwaga, tylko przejechanie granicy. Ale jak wsiądziemy do autobusu, to może to trwać bardzo długo, więc musimy tutaj pokombinować. No w ogóle stara szkoła radziecka. Tutaj te algorytmy to enigma do rozgryzienia. Hania. Jeszcze mnie śmieszy. Jeszcze śmieszy, tak, ale to tak trochę możemy liznąć Związku Radzieckiego. Troszkę tak. W tej sytuacji szefowa poszła po kebaby, a ja się zastanawiam, wiecie nad czym? Kto komu w tej sytuacji robi źle. No bo tak, na granicy teraz Białorusini stoją tam, czyli rząd białoruski nie chce puszczać swoich, w sumie nie chce wypuścić swoich, no dobra, to im robi pod górkę. No i Polacy pewnie też im robią pod górkę, więc tutaj się kumuluje to. Ale to jest takie nielogiczne, bo jak człowiek nie chce gdzieś zostać, to i tak znajdzie drogę, żeby się stamtąd wydostać. Jakiś taki dziwny świat, dziwne zależności, ciężkie do pojęcia, męczące. Powiem szczerze, że jak zjemy kebaba, to znajdziemy rozwiązanie. Już sobie tak myślę, żeby tak na nielegalu to po prostu przebić się przez rzekę Bóg, przepłynąć i wsio. I jechać na Białystok, a nie świrować jakichś rzeczy tutaj. No śmiesznie, tak abstrakcyjnie. Czy co się dzieje w XXI wieku, moi drodzy? Jeśli to oglądacie w przyszłości,
to ciekaw jestem, jak to wygląda w tamtym czasie, co wy oglądacie. Czy się coś poprawiło? A może jeszcze odwrotnie w ogóle się stoi tutaj po 5 dni? Zdrowie na białoruskiej granicy, towarzyszu. Bo tu nie jest nic takiego proste, jakby się wydawało, towarzyszu. Pierwsza godzina minęła. Minęła. A oni jadą, towarzyszu. Szanowni Państwo, jesteśmy na terenie Polski. O, tutaj ktoś jedzie na długich. Jesteśmy na terenie Polski. Wyjechaliśmy z Białorusi. Muszę przyznać, krótko jest zwięźle. Nie było najmniejszych problemów, żeby wyjechać z Białorusi poza transportem. 9 godzin nam zajęło przedostanie się z Białorusi na teren RP, gdzie jeszcze przy okazji spotkałem kolegę Kondrada z Siemiatr, którego serdecznie pozdrawiam. I co? Popełniliśmy błąd taktyczny, no. Tak czy inaczej dotarliśmy. Wsiedliśmy w pierwszy autobus, który jechał na Białystok, żeby się wydostać tylko i wyłącznie z granicy, żeby przejechać granicę. I siłą rzeczy jechanie autobusem to był kiepski pomysł, totalnie kiepski pomysł. Ale przejechaliśmy. I siłą rzeczy najszybciej to by było jakimś autem osobowym. Ale po stronie białoruskiej naprawdę było to ustręczająco trudne, żeby ktoś nas zabrał. Serio, próbowaliśmy ponad godzinę bez skutku, więc wsiedliśmy do pierwszego stojącego autokaru. Nie polecamy autokarów i ogólnie, no tak, abstrakcyjnie to wyglądało. Jest godzina teraz, która już 3:26 w nocy czasu polskiego i ja osobiście moje wrażenia z Białorusi opisuję na ekstremalnie dobre i ja wam mówię, że jestem tak pozytywnie zaskoczony na tyle, że mam ochotę wrócić. Haneczka dzielnie prowadzi. Haneczka, jak ogólnie wrażenia? Ja myślę, że warto zobaczyć, jak to wygląda w dzisiejszych czasach. No i jest to ewidentnie taki sowiecki kraj, który można zobaczyć, jak budowano w tamtych czasach. No tak. Polecasz widzom? Żeby zobaczyć, tak. Na dłuższą podróż to nie polecasz? W dzisiejszych czasach jakby różne są zdania, czy jeździć, czy nie jeździć, więc to nie chciałam się wypowiadać. Ja tutaj, moi drodzy, powiem tak. Nasze doświadczenia są pozytywne, powiedziałbym nawet bardzo pozytywne, jednak pamiętajmy, że mamy czasy niepewne. Czasy, które się zmieniają, czasy, które wpływają z różnych stron na różne tematy i mogą... O kurczę, jak ja zmęczony jestem. To, że jest zarąbiście, nie oznacza, że nie trzeba być uważnym. O tak bym to określił. Więc jeżeli się zdecydujecie, oczy i uszy szeroko otwarte. Ruszamy na Białystok. Mam nadzieję, że dojedziemy. Jak nie, to rozstawimy namiot. Czajcie, że paliwa zapomnieliśmy zatankować i paliwa nie ma. I po trzeciej w nocy jakaś stacja jest. O, ziomek jakiś się obudził. O, mordula jakiś z zalady wychodzi. Kurde, będzie tankowane. Jest dobrze. Prawda jest taka, jaka jest. Nie dojechaliśmy. Z prostej przyczyny. Późno było, spać się chciało, więc trzeba było rozstawić rezydencję. A gdzie? Już pokazuję. Najciemniej przy cmentarzu, moi drodzy. O, Tadeusz jakiś leży, jakiś Łukasz. Gospodarze tacy cichi. Tacy nawet i herbaty nie zaproponowali. Inni tacy, no. Mało to nie jak na wschodzie. To nie jak na wschodzie. Chodźmy na wschodzie Polski. Ale cicho było. Nikt nie gadał. Imprezy nie Żadnych lamentów, imprez nie było. Można było pospać. Nie było płaczek. Pozdrawiamy serdecznie. I co? I dawajcie znać, w jakim kraju chcielibyście zobaczyć kierownika. Dajcie sugestie. Może kierownik skorzysta. No, więc... Fotoradar 600 metrów. 600 metrów. Ograniczenie prędkości Ania zwolni, 50 km na godzinę. To będzie trzeba smarować. Moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce,
komentarzu i rzecz jasna podaniu odcinka dalej. Pokażcie odcinki z Białorusi swoim czarkom i pulpetom, bo one czekają. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. Czołem!